Cześć wszystkim, Łukasz Muscle Power. Witamy po przerwie, po dłuższej przerwie nieobecności spowodowanej wiadomo czym, tym okresem, który panował na całym świecie. Ale wracamy do nagrań i teraz będzie tego sporo. Dziś pierwsze tak naprawdę nagranie, pierwsze nagranie moje po przerwie treningowe, nowe. Dzisiaj trening będzie klatki i bicepsów. Zobaczycie jak trenuję. Jestem też, powiem, po małej kontuzji, kontuzja jest jeszcze zaleczona. Gdzieś tam w czasie tej pandemii miałem duży problem z barkiem, także troszeczkę wracam. Także zobaczycie też jak to wygląda, bo troszkę zmieniłem styl treningowy. Może nie do końca zmieniłem, ale zmieniłem niektóre metody. Postaram się wszystko wytłumaczyć. Także zapraszam do oglądania. Ok, więc zaczynamy pierwsze ćwiczenie po rozgrzewce, wciskanie sztangi na ławce skośnej i robię je właśnie w systemie 5x5. Nie jest to 5x5 tym samym ciężarem, tylko zobaczycie, idę w górę. W każdym razie to jest zaplanowana długofalowa progresja. Staram się po prostu wrócić do swoich starych obciążeń. Nawet gdzieś tam na końcu tego cyklu treningowego, który będzie długi, bo będzie trwał w sumie 18 tygodni, tak sobie ustaliłem. Gdzieś tam mam nadzieję przynajmniej przebić gdzieś tam swoje rekordy takie życiowe na powtórzenia. Samo wyciskanie sztangi na ławce skośnej robię 2 razy w tygodniu. Też z tego powodu, żeby przyzwyczaić się jakby bardziej do ruchu, bo jeżeli robimy jakieś ćwiczenie tylko raz na 7 dni, to wiadomo, że wtedy ciało nie zapamiętuje tak dobrze tego ruchu, jak przy treningu większej częstotliwości. Dobra, więc trochę o treningu 5x5. Nie jest to trening na pewno mój, że tak powiem, nie ja go wymyśliłem, tylko wymyślił go Bill Starr. Jak wpiszecie w internecie 5x5 w goglach Bill Starr, to otrzymacie nawet gotowe kalkulatory, które programują ten trening. Ja nie wykonuję też wersji tego treningu oryginalnej, bo oryginalna wersja treningu zakłada 3 treningi w tygodniu i to są to tak naprawdę treningi podzielone na górną i na dolną część ciała. W zasadzie nawet nie zupełnie na górną i na dolną, tylko jest to połączenie takiego jakby half body z full body. Na każdym treningu mamy przysiady, 3 razy w tygodniu wyciskamy, z tym, że 2 razy trening wyciskania na klatkę piersiową i 1 wersja na barki. Na jednym treningu mamy martwy ciąg raz w tygodniu i raz w tygodniu wysuwanie. Taka wersja jest bardzo dobra dla osób właśnie początkujących, które chcą nabrać masy mięśniowej i siły. I dla osób średnio zaawansowanych też. Ja tutaj zaadaptowałem ten trening pod siebie, tylko pod wyciskanie. I to jest, można powiedzieć, taka hybryda już stworzona gdzieś tam przeze mnie, tak? Dla kogo ten trening? Tak jak ja mówię, szczególnie dla osób nie kompletnie początkujących, ale już takich średnio zaawansowanych, które mają opanowaną technikę, mają już jakąś siłę, podstawy siłowe. Przede wszystkim, które mają opanowane dobrze wykonywanie podstawowych bojów, bo ten trening skupia się tylko tak naprawdę na podstawach. Także na dole będzie podlinkowany link do tego kalkulatora. W zasadzie wchodzicie na stronę, wpisujecie swoje ciężary, tam będą podane maksy na powtórzenia, tak, które możemy zrobić i ten kalkulator wylicza Wam cały program, dokładnie calutki program treningowy, jest do 18 tygodni. Wszystkie ćwiczenia, częstotliwość, powtórzenia, ciężary, dokładnie wszystko. Tylko to jest wersja podstawowa, ta wersja oryginalna, tak jak mówiłem, która bardziej nadaje się dla osób najbardziej średnio zaawansowanych, które chcą nabrać masy mięśniowej po prostu jak najwięcej, zbudować swoją bazę, ale można to wykorzystać też u osób zaawansowanych pod inne sporty, bo to jest bardzo tak naprawdę dobry, wszechstronny program. I tutaj też dla osób zaawansowanych na przykład może posłużyć również właśnie jako stworzenie takiej hybrydy własnej treningowej, że myślę, że warto się tym zainteresować. Tutaj właśnie ja kończę na dzisiaj.
Znaczy będzie jeszcze jedna seria na mniejszym obciążeniu według programu. No, mam 140 kg, docelowo mam zrobić tylko 3 powtórzenia. Zobaczymy, ile zrobię. Jeżeli zrobię coś ponadto, to nawet to będzie jeszcze lepiej, tak? Chyba 7 powtórzeń zrobionych, także jest nieźle, bo na zeszłym treningu, czyli w piątek 135 było na 7 też, z podobnym wysiłkiem, czyli jeszcze z lekkim zapasem, także bardzo dobrze. Jak zauważyliście, pewnie ćwiczę w pasie cały czas teraz, tak. Nie jest to spowodowane tym, że chcę zmniejszyć talię, ale zauważyłem, że od kiedy właśnie noszę cały czas pas na treningu, przestałem po prostu oddychać brzuchem. Miałem tendencję do oddychania brzuchem. Wiele osób to ma, a ten pas był spięty, początkowo mi przeszkadzał, bo jest zapięty praktycznie na przedostatnią dziurkę. Teraz mam, ale mogę spokojnie zapiąć na ostatnią. Wcześniej mi to sprawiało problem, teraz nie sprawia w ogóle problemu. Nauczyłem się oddychać klatką piersiową i faktycznie nawet gdy ściągam ten pas, już nie oddycham tym brzuchem. Także po prostu konsekwentne powtarzanie tego nauczyło mnie, wyrobiło we mnie pewien nawyk. Także to kontynuuję. Nie obawiam się o osłabienie mięśni, bo noszę ten pas tylko podczas treningu. Nie gdzieś tam podczas dnia, tak jak niektórzy potrafią nosić gorsety i tak dalej, bo to wiadomo, że wpływa negatywnie na perystatykę jelit i tak dalej. Poza tym robię ciężkie ćwiczenia złożone, także mięśnie mojego grzbietu, mięśnie brzucha, gorset cały mięśniowy jest silny, no i nie obawiam się, że tam 1,5 godziny w pasie na treningu osłabi te mięśnie. Dobra, teraz drugie ćwiczenie, wyciskanie na hamerze, taki imitujący ławkę skośną w dół. Tutaj już pracuję tak typowo dla mnie, czyli do ciężkiej serii roboczej w przedziale 5-8 powtórzeń. Tutaj były 2 serie rozgrzewkowe właśnie. Teraz będzie ta seria główna. Po tej serii głównej jeszcze robimy serię, jak to teraz się mówi z angielskiego, back-off, czyli ściągniemy troszeczkę obciążenia, jakieś 15% obciążenia ściągniemy i zrobimy sobie serię na większej ilości powtórzeń. Tutaj robię serie robocze już do upadku. Skończyliśmy drugie ćwiczenie na klatkę piersiową. Teraz przechodzimy do trzeciego ćwiczenia i będą to rozpiętki, tylko rozpiętki nie w takiej klasycznej wersji, jak ja to nazywam fly press, bo takie połączenie wyciskania z rozpiętkami, czyli opuszczamy ruchem jak w rozpiętkach i wyciskamy. To pozwala nam na zastosowanie większego ciężaru, co jest większym bodźcem do mikrouszkodzeń mięśni. Dzięki ruchowi jak w rozpiętkach, czyli temu ruchowi rozciągającemu, mocniej rozciągamy włókna, a przez to, że tak jakby robimy półwyciskanie, jesteśmy w stanie po prostu użyć właśnie większego ciężaru. Dla mnie bardzo dobre ćwiczenie na rozwój, właśnie na rozbudowę klatki piersiowej.
Ok. I będzie jeszcze jedna seria, teraz na mniejszym ciężarze. Weźmiemy 10 kg mniej, czyli 42 i zrobimy może 12 powtórzeń, zobaczymy. Także skończyliśmy klatkę piersiową. 3 ćwiczenia, niedużo. Serii też niby niedużo, ale wykonane, że tak powiem, dobrze jakościowo, także czuję to bardzo dobrze. Poza tym, tak jak mówiłem, drugi raz w tym tygodniu będzie wyciskanie przy treningu kolejnym barków i tricepsów, także klatka znowu będzie pobudzana na dość spore objętości, bo znowu będzie 5x5, także to, co teraz zrobiłem, jest wystarczające. A teraz przechodzimy do bicepsów. No i zobaczycie, jakie trenuję. Pierwsze ćwiczenie na bicepsy, uginanie ze sztangielkami na skośnej ławce, na lekko skośnej, ponieważ jak daje mocniejszy skos, to mocno to nadwyręża gdzieś tutaj mój prawy bark, z którym miałem ostatnio problemy, ale jest taki akurat jak tutaj skos tej ławeczki jest ustawiony, jest dla mnie odpowiedni, żeby fajnie rozciągnąć rękę w dolnej pozycji. Także zobaczcie, jak to robię. Do ciężkiej serii pracujemy na 6-8 powtórzeń. Co jest ważne ogólnie u mnie w treningu bicepsów i ogólnie uważam, że powinno być uwzględnione w treningu bicepsów każdego, to żeby pracować pod różnymi kątami, czyli żeby podbudzić głowę długą, krótką i mięsień ramienno-promieniowy, który znajduje się między bicepsem a tricepsem. Jeżeli ktoś właśnie chce mieć tak naprawdę duże szczyty bicepsów, wiadomo, że to kwestia genetyki, ale głównie trzeba się skupić na tym mięsiu ramieniowo-promieniowym, czyli wszelkie uginania nachwytem lub uginania młotkowe pomogą rozbudować ten mięsień, przez co on po prostu wypchnie biceps do góry i będzie on miał jakby większy szczyt, tak? Także ja zaczynam od uginania na ławce skośnej. Nie jest to duży skos. Jeżeli ustawiam większy, to mam po prostu tutaj problemy z barkami. Być może moja mobilność nie jest taka, jak powinna być, ale ustawiam to pod siebie. W każdym razie to ćwiczenie bardzo dobrze jest w stanie rozciągnąć bicepsy i lubię takie ćwiczenia właśnie na początek, które treningu robić, które dają mocne rozciągnięcie mięśnia. Dzięki temu mocne rozciągnięcie i też mocny skurcz w górnej fazie. Dzięki temu mocniej jakby zaczynam czuć ten mięsień i w późniejszej części treningu właśnie lepiej cały trening po prostu mi wchodzi, tak? Lepiej się skupiam na tych mięśniach, lepiej mogę je poczuć. Co jest ważne? Ważne jest, żeby łokcie pozostawały w jednej płaszczyźnie, czyli nie przesuwamy ich do przodu, ani nie cofamy za mocno do tyłu. One pozostają prostopadle do podłogi. Uginamy ramiona w możliwie pełnym zakresie. Nie prostujemy ich do końca, zostawiałbym jednak minimalną rezerwę na dole. Uginamy do tego momentu, aż poczujemy maksymalny skurcz mięśnia, ale staramy się właśnie nie przenosić tego napięcia jeszcze mocniej, bo możemy to zrobić unosząc trochę łokieć, ale staramy się tego nie robić, bo wtedy właśnie włącza się do pracy mięsień naramienny, a tego nie chcemy. Tutaj raczej nie pracujemy jakimiś ogromnymi obciążeniami, tylko skupiamy się bardziej na technice. Gdzieś tam w seriach rozgrzewkowych, jeszcze mogę to powiedzieć, robię to ćwiczenie oburącz. Już w takich ciężkich seriach, tych ostatnich, robię jednorącz, żeby troszeczkę bardziej skupić się na pracy jednej ręki i też podczas wykonywania powtórzenia jedną ręką, druga odpoczywa. No i w ten sposób jestem w stanie zawsze wykonać te 1-2 powtórzenia więcej niż gdybym robił oburącz, to jest dodatkowym bodźcem po prostu dla mnie. Jeśli chodzi o zakres powtórzeń na bicepsy, to ja akurat preferuję na mięśnie dwugłowe ogólnie
czyli też dwugłowe ud. Zakres powtórzeń taki między 12 a 8. Według mnie taki zakres powtórzeń lepiej działa niż gdzieś tam zakresy między 15 a 20. Wyższe zakresy w moim odczuciu, jeżeli chodzi o ramiona, działają lepiej na tricepsy niż na bicepsy. Na bicepsy jednak te duże ciężary, oczywiście relatywnie duże ciężary, przy zachowaniu odpowiedniej techniki, właśnie zakres między 12 a 8, może nawet 6 powtórzeń jest efektywniejszy. Aczkolwiek też czasem, jako można powiedzieć, taka terapia szokowa, czy po prostu kwestią rozmaicenia, stosuję czasami większe zakresy. No dobra, teraz kolejne ćwiczenie. Będą to uginania młotkowe, tak jak mówiłem, na mięsień ramienno-promieniowy. Tutaj stosuję dość duże ciężary i takie oszukane ruchy, zresztą zaraz sami zobaczycie. Tu jest seria rozgrzewkowa na razie. Jak widzieliście, technika tutaj nie była jakaś wzorowa, książkowa, idealna, ale taka technika według mnie jest odpowiednia i akceptowalna, jeżeli chodzi o uginania młotkowe. To jest takie ćwiczenie, w którym moim zdaniem można troszeczkę poszaleć ciężarem, jeśli chodzi o bicepsy. Taki wyjątek, poza jeszcze uginaniami ze sztangą oszukanymi, tak zwanymi, które też robił Arnold Schwarzenegger, tak? I to są takie dwa ćwiczenia, które się nadają do tego, ale właśnie troszeczkę oszukać. A przy reszcie już staramy się zachowywać tą nienaganną technikę i kontrolować pracę mięśni dokładnie. Trzecie ćwiczenie na bicepsy i ostatnie, które robię, to jest takie ćwiczenie już, można powiedzieć, wykańczające. I tak jak powiedziałem, rzadko teraz widziane na siłowniach. Niektórzy je robią, ale nie widzę tego za często. To są tak naprawdę klasyczne uginania ze sztangą, tylko w wersji 21, czyli robimy 7 powtórzeń od pełnego wyprostu do połowy powtórzenia, 7 od połowy pełnego powtórzenia do pełnego powtórzenia i na koniec 7 powtórzeń całych, tak, pełnych. Na wykończenie, na zakończenie treningu bicepsów palenie w mięśniach jest nie do opisania, także polecam sobie spróbować, jeżeli ktoś nie robi. A ja zabieram się za serię. To był mój trening, klatka, bicepsy, na koniec jeszcze przedramiona i łydki. No i co, dzięki bardzo za obejrzenie. Piszcie w komentarzach, jak się podobało. Czy chcecie zobaczyć jakieś inne treningi, ogólnie jakieś inne materiały, może jakie. Też nam podpowiedzcie, to postaramy się spełnić te prośby. No i co, dzięki bardzo. Zapraszam na następne nagrania z Muscle Power. Subskrybujcie kanał. Wpadajcie też do sklepu Muscle Power na zakupy. Pamiętajcie, że na mój kod rabatowy Master10 macie 10% zniżki na zakupy w sklepie, na cały asortyment, na całe zamówienie. Także jeszcze raz dzięki wszystkim, do zobaczenia, pozdrawiam i trzymajcie się.